Powiem wam tak. Niesamowicie to wygląda, że tu są takie zielone drzewka, tu są takie niskie budyneczki, a tam w tyle jest góra wielka, nie? No i te wory ze śmieciami, bardzo urokliwe. Fajnie. A tam widać mur miasta. Starego miasta. Fajno. Całkiem fajno. Idziemy sobie małym kroczkiem tutaj pozwiedzać dzisiaj świątynię. Zaszło słońce albo powoli zachodzi. Mamy jakieś 40 minut do godziny, zanim zamkną. Do godziny 40 minut, zanim zamkną większość świątyń, bo zamykają się między 18, 19, 20, żeby nie mieć poczucia, że totalnie dzisiaj nic nie zrobiliśmy. Trzeba coś pozwiedzać, popatrzeć, a nie tylko żreć jak chamy i spać i odpoczywać, chociaż to też jest przyjemne i to w naszym stresującym i zestresowanym społeczeństwie polskim jest akceptowalne. Nawet sam się na tym łapię, że mam taki wyrzut sumienia, że jestem na wakacjach i tak mnie coś w środku gryzie, że kurde, nic dzisiaj nie zrobiłeś, nie? Nie poszedłeś pozwiedzać, tylko wstałeś. Poszedłem sobie na siłownię dzisiaj. To akurat muszę, bo bardzo lubię. Potem poszedłem zjeść, najadłem się jak prosiak, zjadłem 2 dania i wypiłem tego mango marakuja, szejka. Był niesamowity, kocham tutaj ten napój z lodem zmieszany. Przewspaniały jest. No a potem po takim żarciu to mnie po prostu ścięło i musiałem się przespać 1,5 godziny. Następnie zaczął padać deszcz. Ale stwierdziłem, że idziemy nisko do basenu się popluskać, fajnie będzie, no i było idealnie, nie? No ale gdzieś tam w środku ciągle mnie gryzło to moje spieszenie się, które tają jest obce, że musimy jednak coś zrobić i coś takiego produktywnego, coś zobaczyć. Mimo że jestem tutaj 3. raz w Chiang Mai, to zawsze staram się tak na chillku to wszystko robić. Ale jednak wychodzi ze mnie moja polskość czasem. Pamiętam, że tu byliśmy 2 lata temu, ale tutaj też podchodziliśmy, tylko było zamknięte wtedy, bo byliśmy też chyba jakoś później. Możliwe, ale wygląda bardzo podobnie do tamtej. Tylko jest więcej złota. Charakterystyczne smoki. Zbudowane z takich płytek, z kamyczków ręcznie. Bardzo ładna robota. Mango. No i na terenie tutaj świątyni rośnie mango. O, tutaj widać. Zielone. Jeszcze nie dojrzałe. Jak zrobi się dojrzałe, to będzie żółte. Tutaj w Tajlandii jest trochę inna ta odmiana mango, która jest nam znana w Polsce czy w Europie. Tutaj raczej jest mango żółte. Charakteryzuje się tym, że jest takie mocno soczysto, jakby maślane. Te nasze to zazwyczaj z marketu ma takie włoski, które wchodzą między zęby. Bardzo nieprzyjemnie mi się to je. Nie lubię mango w Polsce. Jest niesmaczne, a tutaj już nawet nie jest chyba kwestia mojego nastawienia i klimatu, tylko te mango jest po prostu, to jest zupełnie inny owoc. To chyba kształtem jest jedynie podobne i może ciutkę smakiem, ale sama struktura owoca jest niesamowita, nie? Niesamowita. Bardzo polecam. Tak jak wcześniej powiedziałem, shake mango marakuja, tylko powiedzieć, że bez cukru. Bo oni wszędzie tutaj walą cukier na potęgę. Nie chcemy mieć początków cukrzycy,
to lepiej sobie odpuścić. Dzisiaj jest chłodniej, bo wczoraj, nie wiem, o 18 jak byliśmy na night markecie, night bazarze, straszna burza była. W ogóle karaluchy zaczęły uciekać z tych rynien, z tych kanałów. Bardzo dużo było robactwa. A jeszcze tutaj mieli rozrywkę, że te, co się bardziej ruszały kafelki, naciskali na nie, te karaluchy wybiegały spod tych kafelków, a oni je tak próbowali rozmiażdżyć. Tak. stojąc na nie. Tak. No. I dzisiaj, dzięki temu, że wczoraj była burza i niebo wygląda mniej więcej cały dzień o tak, szaro, no to jest trochę chłodniej, ale nawet pomimo tego, że jest chłodniej, czyli jest odczuwalne jakieś 30 czy 31 stopni, poce się jak świnia. Ubrani na długo. Tak, ubrani i zakryci na długo, więc niestety ta temperatura jest odczuwalna w częściach ciała, które są zakryte. No i gołębie, tak zwane sraki, nie lubię ich, ale jeszcze bardziej nie lubię karaluchów, obrzydliwe strasznie, a potrafią być ich chmary. A w ogóle pierwszego wieczora mieliśmy już karalucha w pokoju. To jest chyba jakaś nasza plaga, bo zawsze, nie, tak, praktycznie za każdym razem jak jesteśmy, to pierwszego wieczora musimy mieć karalucha w pokoju. Jak byliśmy w tym guest house'ie w 24 roku, SK House 2 albo 1 to był, to też już pierwszego wieczora był Na drugim piętrze. taki wielki, taki. Jak normalnie na długość był taki jak szerokość mojej brody i rok temu chyba nie mieliśmy. Trochę inne standardy. Tak, troszkę inny standard był i w tym roku też mieliśmy mieć ten hotel i pierwszy raz Tajowie nas tak źle potraktowali, bo hotel miał mieć basen, no bo fajnie jednak jak się siedzi tydzień w jednym miejscu, no to nie każdy dzień trzeba tak spędzać aktywnie. Fajnie też sobie po prostu się najeść, tak jak ja dzisiaj, czy ja przedwczoraj. W końcu to wakacje i sobie poleżeć do góry brzuchem, napić się piwa, dryna, poopalać i wejść sobie do basenu, żeby się schłodzić albo coś. I też chcieliśmy mieć ten standardzik, no ale no niestety nie było nigdzie żadnej informacji, że no, hotel ma renowację basenu. Zapytałem się, czy może w takim razie dadzą nam jakąś zniżkę, no bo ja zamawiałem tutaj pokój z dostępem do basenu generalnie, nie? Pani mi odpowiedziała, a jak się nie podoba, to sobie anuluj. No mówię, kurde, jak ja teraz anuluję, no to przecież zabierzecie mi kasę, nie? No, support Agody tutaj musiał wejść w grę, oddali nam całe pieniądze, znaleźliśmy szybko inny hotel. No i w którym wieczorem, znaczy następnego dnia w łazience był właśnie taki przyjaciel. Szybki był strasznie, zmęczyłem go tą taką podmywajką do tyłka i wygoniłem go z pokoju takim plasticzkiem z informacją, że proszę posprzątać, bo tam waliłem go jak piłeczką do ping-ponga. Naprawdę, mogliby mnie zatrudnić na tym ping-pong show, bym im pokazał normalnie, co można zrobić paletką, nie? Jesteśmy jeszcze w jakimś Meditation Training Center. Nie wiem, czy tutaj trenują przyszli mnisi, czy ogólnie obywatele, mieszkańcy, żeby być lepszymi buddystami. Ale tutaj właśnie jest ta stupa taka stara. I no naprawdę robi wrażenie. Przepiękna jest, co? Bardzo ładna. Do czego one służyły? Nie mam zielonego pojęcia. O, ale jak zawsze musi być woman no entry. Nieźle. Woman no entry. A ja jestem men. Sobie wejdę. Ciekaw jestem, czy Lady Doje mogą wchodzić. W ogóle wczoraj jak byliśmy na tym night bazarze, to tam obok jest
może, nie wiem, obok, może na tym bazarze gdzieś tam jest to miejsce, można sobie nawet wycieczkę kupić, czy wycieczkę, no nie wiem, Click to Go, czy tam jakiś Get Your Guide, można złapać sobie występy ladyboyów, nie? Oni tam śpiewają, tańczą i tak dalej. No i wczoraj szli tam przez ten night bazar wystrojeni ci ladyboye w piękni, w jakichś tu pióropuszach kolorowych na głowie i tak dalej. Oczywiście w skąpych tutaj ubraniach, takie jakby sukienki czy coś takiego. No jak się spojrzałem, to tam przez majtasy wystawał praktycznie każdemu ten interes tam był ułożony. Także tak. Woman no entry, a no woman no cry, jak to mawiał pewien tutaj w piosence śpiewak reggae. Całkiem ładna stupa. Ale to jest kolejna, jeszcze większa. Nie widziałem jej na początku. Patrzę ciągle w ten ekran tej kamery. Jo, no robi wrażenie. Fajna. Big Pagoda. Czyli to nie jest stupa, to jest pagoda normalnie. Miałem rację wcześniej. To po prostu są starożytne świątynie, nie? Ale te bloczki tutaj muszę dotknąć. Jest trochę robaków, ale czuć, że to jest, kurde, bardzo stara robota. Niesamowita. O, trochę się przejaśnia. O, czyżby tutaj wybijali, żeby mogli się trenować. Przyszli ludzie, co będą medytować. No spoko obiekt, spoko. Warto też dodać, że wstęp do większości tych świątyń jest darmowy, więc można sobie naprawdę większość tych obiektów pozwiedzać za darmo. Ewentualnie tam są jakieś donate boxy, żeby wrzucić, nie wiem, 20 czy 50 batów. Albo na przykład kupić jakiś wianek ku Buddzie i złożyć mu tutaj pod tymi ołtarzami. Często można zauważyć właśnie pod tymi jego kapliczkami, że stoją różne czy sprite'y, czy jakieś tam drobne chrupki. Nawet, nie wiem, Red Bulla raz widziałem, nie pamiętam gdzie, czy tutaj, czy na Sri Lance, czy gdzieś. Nawet flaszkę 0,7 postawiona. A niech Budda też coś ma od życia, nie? Tak miał ciężkie pewnie. O, a tu przy samym wyjściu z tego obiektu, cyk, kolejny, więc Chiang Mai ma naprawdę bardzo dużą ilość tych świątyń. O, ale już jak zwiedzisz parę, no to większość wydaje się taka sama, czy to tu, czy w innym kraju. Mają może oczywiście są trochę inne, ale na pewno mają gdzieś te elementy wspólne, na przykład te złocenia, czy te stupy, czy te pagody i wiek ich budowli i tak dalej, nie? O, tam Niśka już bierze jakieś błogosławieństwo. To jest właśnie to, o czym przed chwilą mówiłem, czyli można wesprzeć tutaj lokalną świątynię, zamawiając sobie, nie wiem, właśnie błogosławieństwo. Wtedy można dostać jakąś bransoletkę na nadgarstek ku Twojemu szczęściu, czy pomyślności, czy miłości i tak dalej. Można również sobie zapalić świeczkę. Pan wtedy mówi jakąś tu modlitwę, czy może nie modlitwę, ale jak to się nazywa inaczej? Intencje. Intencje, o, dokładnie. Więc tak. Jest tutaj co robić. Oczywiście, no jak już jesteś tutaj któryś raz, to nie ma już takiego oparcia. Już widzę to po sobie, że za pierwszym razem jak byłem, to te świątynie były właśnie takie wszystkie wow i tak dalej. To zawsze jest coś nowego, nie? Ale jak już masz trochę do czynienia z tym i napatrzyłeś się po prostu na te budownictwo, no to no niestety, no powszechnieje to, nie? A szkoda, to moim zdaniem nie powinno tak być. Ale to są już takie raczej kwestie wewnętrzne. Chociaż no, gdybym codziennie miał jeść kanapkę
nie wiem, z szynką czy z żółtym serem, to w końcu też miałbym dosyć, nie? Ale to wtedy zawsze można sobie po prostu szukać innych atrakcji. I tak też robimy. Właśnie co Aniśka bierze udział w tym rytuale. Pozaczepił nas tutaj jakiś pan miejscowy. Nie wiem, wyglądał na takiego, który zna się tutaj na tym konkretnym terenie. Obstawiam, że z jakimś nadzorcą administracyjnym. Wiedział, żeby nie dawać temu typowi zbyt dużo kasy, bo sposób, w który on robi pieniądze, jest niewłaściwy. Więc Nisia najprawdopodobniej stałaś oskamowana. Ile mu dałaś? Nic, powiedziałam, że nie mam. Wziąłem tylko wirtualne. Oskamowała z kamera. O kurde, ale to jest ogromne. Dobrze, ja jestem leżącym Buddą, bo jestem we wtorek urodzonym. Także nawet mamy po takim Buddzie już w domu, u nas na biurku, każdy ma własną. Tak, taki malutki, kupiliśmy sobie bodajże na Koh Samui. Żeby Także- czuwał. I czuwa. Niesamowite. W ogóle to jest ta świątynia, co pokazywałem, ten taki złoty czubek z tej poprzedniej, gdzie była ten training center dla medytujących. Wyszliśmy z bramy, przeszliśmy 10 metrów, pierwszy skręt w prawo i jest już jakaś świątynia. Jest niesamowita, a tu po prostu znowu, nie? O. Jakiś budyneczek w ogóle. Sokoto, smoki i z przodu prezentuje się tak. No niesamowicie. Jakie okiennice i parapety. Co, mamo? Niesamowite. Może się kiedyś nauczę tego tajskiego. Bym na przykład miał pracę w 100% zdalną. Albo sam bym miał jakiś biznes. To bym kupił tu mieszkanie, ogarnął sobie wizę. Nauczyłbym się mówić po tajsku. Ale nie mieszkałbym na wyspie. Wyspy mnie męczą. Nie, kochanie? Nie mieszkalibyśmy na wyspie, nie? Na wyspę to można sobie skoczyć za 100 zł samolotem. No właśnie. Chyba, że mieszkasz w Chiang Mai, to masz bezpośredni samolot na Koh Samui. Bangkok Airways za 300, jak dobrze kupisz. Coś takiego. Więc lepiej mieszkać sobie na kontynencie. W górach tutaj chłodniej. Ale wychudzony piesio. A te kurde, to jest taki pies chyba tu świątynny. I jest taki wychudzony, a te burki takie, co tam żebrzą pod tymi sklepami i tak dalej, może nie tutaj, ale tam na wyspach, to takie czabi, takie wielkie, nie? O wielkie nogi, nie? Takie śmieszne, normalne tułowia z takimi gicami wielkimi. Takie grube po prostu czunkersy. Niesamowite. Niesamowite. Raz jak poszliśmy na spacer na Koh Samui, to zaatakować nas chciała taka wataha. Pamiętam, że mój dobry kolega z czasów tam podstawówki, jak kiedyś gdzieś siedzieliśmy w naszym mieście rodzinnym, spotkaliśmy dzika, nie? No i on przybrał taką pozę, tak się skulił, że tak wydarł się na tego dzika i dzik uciekł. I ja w takiej krytycznej sytuacji, jak te psy zaczęły do nas biec, zrobiłem to samo. Rozszerzyłem jakby nogi, przykucnąłem, spojrzałem się na nich, zwiększyłem po prostu swoją wielkość wszerz, że jest mnie więcej, nie? Wydarłem się, ryknąłem nawet na nie, się zatrzymały i coś tam poszczegały, ale sobie poszły, nie? A tymczasem
wracamy do głównego topiku, jakim jest świątynia. Stawimy tylko buty, które mam jedne na cały wyjazd. Nie chcę mi się jeździć z kilkoma parami, więc nawet już do samolotu założyłem klapki. To jest dowód na to, jak Tojowie lubią takie rzeczy. No. Wyobraźcie sobie u nas na terenie świątyni tutaj katolickiej i chrześcijańskiej, że ktoś robi takie figurki księży, którzy sobie zakrywają uszy, usta i oczy. Tak trochę karykaturalnie. Ale obstawiam, że to ma coś związek z tym, że nic nie widzimy, nic nie słyszymy i niczego nie mówimy. Warto byłoby przeczytać, o co chodzi. Może za tym iść jakaś bardzo ciekawa ideologia, którą może warto byłoby wprowadzić w swoim życiu.